Zabieramy Was dzisiaj do Belize. Zobaczymy miejsca i przygody, których próżno szukać w biurach turystycznych. Odwiedzimy półwysep Plasencia, gdzie spaliśmy na parkingu. Następnie poszukamy jaguarów w rezerwacie Coxcomb. A na końcu pojedziemy do lokalnej szkoły podstawowej. W odcinku zobaczymy również, jak wygląda typowy kemping w Ameryce Centralnej, które towarzyszą nam na co dzień w naszej podróży. Zostańcie do końca, bo tam zobaczycie i sprawdzimy wiedzę celników na granicy z Gwatemalą na temat piłkarzy FC Barcelony. A ja wracam do prozy podróżowania, czyli mycia przy standardowym i klasycznym zlewie, jaki znajdziemy w Ameryce Centralnej, a potem, jak zwykle, lecimy na basen. A Wy lećcie już do odcinka. Zabieramy Was dzisiaj do miasta Plasencia. Plasencia to taki trochę półwysep helski, znajdujący się na południowym wschodzie Belize. Zobaczcie, jesteśmy na samym dole tego cypelka w mieście Plasencia. Różne odcinki tego półwyspu mają różne nazwy, także można było łatwiej umiejscowić, gdzie znajduje się jakaś nieruchomość, gdyż, jak się tutaj dowiedzieliśmy i obserwujemy po znakach, jest bardzo dużo nieruchomości na sprzedaż, a miejsce jest unikatowe. Plasencia to była wioska rybacka, które wypływały na połów ryb, natomiast w obecnej chwili wygląda to bardziej jak kurort. Dlaczego tyle nieruchomości jest tutaj na sprzedaż? Na sprzedaż. Okazuje się, że jeszcze jakieś 4 lata temu, w 2020-2021, można było tutaj kupić nieruchomość w okolicach $150 000 z linią brzegową. Na sprzedaż. Obecnie trzeba liczyć tak realnie od 300 000 w górę. Nieruchomość z 2 sypialniami, 2 łazienkami na wysokości Surfside Stone Creek, $475 000. Za lepsze działki nawet około $500 000 amerykańskich po to, żeby kupić sobie kawałek ziemi z bezpośrednim dostępem do morza. Luxury Living by the Caribbean, $700 000. Na cenę działek wpływają 2 rzeczy. Jedna to fakt, że linii brzegowej raczej się nie dobuduje. No, chyba że w Dubaju buduje się sztuczną wyspę. Natomiast zazwyczaj raczej ciężko jest dobudować linię brzegową. Jest to produkt unikatowy na skalę światową, a wszystkie produkty w ograniczonej dostępności mają tendencję do wzrostu wartości w czasie. Tak jak na przykład złoto, którego ilość w obiegu, ale również ilość niewydobytego złoża złota jest znana i raczej się go nie doprodukuje, w przeciwieństwie do pieniądza i walut, które są skutecznie i ciągle dodrukowywane. W mieście Plasencia znajduje się najwęższa ulica wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Zaczyna się od Beaches and Cream, przez Sea Spray, przez Barefoot Beach Bar, czyli klub plażowy, do którego wchodzi się tylko w boso, przez The Point i na końcu kończąc na The Shack, czyli restauracji, w której obecnie jesteśmy. Drugą rzeczą, która wpływa na wysoką cenę nieruchomości, to fakt, że jest tutaj bardzo duże zainteresowanie zakupem ich ze strony samych mieszkańców Ameryki, czyli Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak w Europie, coraz więcej osób poszukuje nieruchomości, w których mogą spędzić zimny okres roku. I Belize, skąd dolecieć można w zależności od stanu, w którym mieszkamy, między 4 a 6 godzin. Jest taką fajną lokalizacją właśnie wakacyjną, żeby przeczekać zimę. I Amerykanie przyjeżdżający tutaj z całkowicie innym budżetem
mocno windują te ceny. I niestety obserwujemy tę samą tendencję. Pieniądze transferowane są z bogatszych części świata do mniej zamożnych części świata, takich na przykład jak ze Stanów do Belize. Z drugiej jednak strony, dla reszty świata, która chciałaby zobaczyć taki kraj jak Belize, okazuje się, że jest to powoli duża bariera, gdyż Amerykanie mocno windują tutaj ceny, nie patrząc tak mocno ile co kosztuje i często przepłacając za wiele usług. A miejsce jest rzeczywiście magiczne, bo klimat jest niesamowity. Znajdziemy przepiękną plażę, karaibski klimat i piękną zatokę. Na samym półwyspie znajdziemy również niewielkie lotnisko dla małych prywatnych samolotów. To jeszcze bardziej ułatwia możliwość szybkiego dotarcia tutaj na przykład do Stanów Zjednoczonych. Bo oczywiście lot z Polski do Belize będzie stosunkowo drogi. Lotnisko w okolicach Plasencia umiejscowione jest w najszerszym miejscu półwyspu, a i tak, żeby nieduże samoloty miały wystarczająco dużo miejsca do startu i lądowania, droga musi zrobić takiego rogala, żeby otoczyć pas startowy. Zaraz wam pokażę, jak wygląda początek, bądź może koniec pasu startowego. Przed chwilą minęliśmy znak, który informował, że w przypadku, kiedy leci samolot, trzeba się zatrzymać. Tutaj są światła. Nie wolno być wtedy wzdłuż pasa startowego. Mamy pierwszą rowerową wycieczkę. Alicja samodzielnie na swoim rowerku. Tata z Olą na ramię. Jeździmy sobie właśnie w Belize, w miejscowości Plasencia. Mijamy lotnisko. Amerykanie, którzy wykupią sobie tutaj mieszkanko, mogą komfortowo przylecieć swoim prywatnym bądź wynajętym samolocikiem i wylądować zaledwie 2 mile od swojego drugiego domku wakacyjnego. Czyż to nie piękne? Pod warunkiem, że nasza kieszeń pomieści minimum jakieś $2 miliony plus koszty samolotu. W tej cenie przeleciałbym chyba świat dookoła z kilkanaście razy wraz z moją całą rodziną. Po jednej stronie ptaki szykują się do snu, a po drugiej stronie samoloty szykują się do nocnego odpoczynku. A jak wygląda lotnisko? Rowery można zostawić wprost pod wejściem, nikogo to nie zszokuje, chociaż mamy niewielką strefę do rozładunku i załadunku, także jak na każdym dużym lotnisku mamy tak zwaną strefę Kiss and Ride. Broszury odnośnie atrakcji w Plasencia, poczekalnia i chyba najtańsza Coca-Cola, jaką znajdziemy na lotnisku. W tym przypadku 4 zł za Coca-Cola. Takiej taniej chyba nie widziałem. Nie wiem, czy to jest już strefa bezcłowa? Chyba tak. Ciekawe, czy jak wywożę tę Coca-Colę poza Amerykę Centralną, czy to jest tańsza cena. O, właśnie jakiś samolot jest. Także sobie wejdźmy. Nie wiem, czy przyleciał, czy odlatuje. Weszliśmy sobie na teren lotniska. Natomiast będąc już tutaj na miejscu, kiedy już tak jak my dojechaliśmy i przemieszczamy się kraj po kraju, to da się wszystko zorganizować stosunkowo niedrogim kosztem. Nie trzeba od razu wykupywać wszystkich wycieczek. Samo poruszanie się po mieście jest bezpłatne i poczucie tego klimatu jest bezpłatne. My mieszkamy dzisiaj w naszej przyczepie. Zaparkowaliśmy pod hostelem, gdzie mamy udostępniony prąd, łazienki, kuchnię, basen, hamaki do wypoczynku. Dlatego realny koszt bycia tutaj jest dla nas zdecydowanie niższy. I dlatego chętnie propagujemy tego typu możliwość podróżowania właśnie z tego względu, że posiadanie własnego samochodu, w którym można ugotować obiad, w którym można spać, a przede wszystkim można dojechać w super ciekawe miejsca i być bardzo blisko samej linii brzegowej, rozwiązanie pośrednie, które daje nam przede wszystkim wolność, ale również możliwość znacznego ograniczenia kosztów. My dzisiaj zapłaciliśmy 25 amerykańskich dolarów za możliwość zaparkowania, czyli 100 zł. To jest cały koszt naszego noclegu tutaj. Nie sprawdzaliśmy nawet hotelów, gdyż te zapewne są bardzo drogie, a my szczęśliwie jesteśmy prawie na samym końcu półwyspu i cieszymy się jego magicznym klimatem.
A miejsce naszego noclegu to hostel. Bardzo polecamy hostel Royal Rat Hostel. Także gdyby ktoś szukał naprawdę porządnego miejsca w Plasensji, tak żeby nie zapłacić bardzo wysokiej kwoty za nocleg, a jednocześnie być w bardzo porządnych warunkach. Mamy również samoobsługowy bar, z którego można kupić sobie piwko. Dodatkowo do użytku najemców jest w pełni wyposażona kuchnia oraz strefą wypoczynkową, w której znajdziemy gry planszowe i książki. A nasze autko zaparkowane jest tuż przed kempingiem. Tutaj, gdzie znajduje się na wejściu recepcja, stoi nasze autko. Trzeba uczciwie przyznać, że jest to jedno z bezpieczniejszych miejsc w Belize. Okazuje się, że Belize City jest miejscami, areną walk między gangami. Turyści są raczej bezpieczni, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskie, jak i amerykańskie przestrzega przed poruszaniem się pieszo po Belize City, szczególnie w regionie na południe od kanału. Nie ma fotelików, ale dziecko jest nie mniej zadowolone. Trzeba uczciwie przyznać, że ten jegomość, czyli Landshark Lager, na ten moment jest najlepszym piwkiem, jakie uświadczyłem w Belize. Smak bardzo podobny do naszych lagerków, delikatny, a jednocześnie wyrazisty w smaku. Najlepszy rum, jaki spotkaliśmy, to ten, co prawda bez marki, natomiast jest to rum kokosowy z, uwaga, sokiem z ananasa. A co dzieci lubią najbardziej? Jak zwykle woda niegazowana, a czasami i Coca-Cola. Ola, jak smakuje Ci lód? Chcieliśmy pokazać Wam, jak wygląda półwysep Plasencia z lotu ptaka i odpalić drona. Natomiast niestety znajdujemy się w obszarze oddziaływania lotniska, które jest tutaj bardzo blisko i dron nam po prostu nie wystartował. Na szczęście jesteśmy w takiej fajnej knajpce na podwyższeniu, więc być może będę w stanie pokazać, jak wygląda to delikatnie z góry. Prawie jak lot dronem. Serdecznie polecamy Plasencję. Jako miejsce rzadko odwiedzane przez turystów. Spotkamy tutaj troszkę Amerykanów, natomiast jest to na pewno nie na tyle duża liczba, żebyśmy czuli się jak w jakimś mocno obleganym kurorcie. Spójrzcie proszę na te plaże. Przecież tutaj nikogo nie ma. Tam w oddali znajduje się wysepka, na którą można dopłynąć swoją motorówką, bądź wypożyczoną. Ola, co tam ma w tej szklance? Witamy Was dzisiaj z Coxcomb Basin Wildlife Sanctuary. To miejsce w Belize, w którym znajdziemy rzadko spotykane na świecie jaguary. Jedno z nielicznych miejsc, w których zachowanych jest bardzo dużo jaguarów. Mamy najlepszą szansę na ich zobaczenie. Oprócz tego jegomościa tutaj zapewne nie spotkamy żadnego jaguara. Nie lubią się pokazywać i gdy tylko spotykają człowieka, raczej się chowają. To jedno z tych zwierząt, których raczej nie chcemy widzieć, a one chcą widzieć nas. Olcia, gdzie my teraz jedziemy? Jaguarów i papuszków i małpek. I tutaj mamy otwarte okno, żeby lepiej widzieć głośno. Ale najśmieszniejsze to są małpki, bo małpki są takie sprytne, że jak ktoś otworzy banana, a on się odwraca, a małpka mu zabiera i wtedy nie ma banana. Albo na przykład jabłka, albo marchewkę. Intersection, you take a left. But there are signs over here that tells you where you are. So if you go down this But we trail, can guide ourselves to the tubing, yeah, don't we? all trails are self-guided except this here, and 18 and 19. Those are closed. You know, those are open from February to May during the dry season. So where is the waterfall we can swim in? Here.
It's an average of 30 minutes to get to the waterfall. Also, it all depends on how fast you're going to. Yeah. Okay. If you're taking your time, probably about 5 minutes to get there, and that an additional time when you stay there and you know take a swim if you want. Yeah. Which trail is the most scenic one? Which one would you recommend the most? I'd say the War Trail is the one because then, as the name, the War is our wild pigs here in Belize, and there's a lot of them on this trail. If you won't see them, you might smell them. If you don't smell them, you'll see their little hoof prints onto the trails. Yeah, because they are there. Okay. What are there? The wild pigs. Wild pigs. Pokażę Wam trochę, jak wygląda to miejsce od środka. Na terenie parku spotkać można tego typu kabiny na wynajem. Także jeżeli ktoś by chciał, można tutaj spać. Na terenie parku znajdziemy wiele ścieżek pieszych do tak zwanego hikingu, czyli wycieczek pieszych po dżungli. Większość z nich można odbyć bez przewodnika, czyli tak zwane self-guided, a część z nich wymaga wynajmu i opłacenia przewodnika. Jedną z najciekawszych rzeczy, jaką można tutaj zrobić, to wypożyczenie okrągłych pontonów, którymi spływa się w dół rzeki, oglądając przy tym zwierzęta, przede wszystkim ptaki i małpy. Tutaj znajdujemy się w małym centrum informacyjnym dotyczącym rezerwatu Coxcomb. To, co wczoraj wieczorem w nocy nie dawało nam spać, ten jegomość, czyli Black Howler Monkey, czyli czarny wyjec, małpa czarny wyjec. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w rezerwacie jaguarów w środku dżungli i co chwilę nas dochodzą takie dźwięki, posłuchajcie. Dzisiaj śpimy na środku parkingu, po środku dżungli. Jest super. Spotkamy też tutaj wiele papug i bardzo dużo gatunków różnych ptaków, jaguar i parę informacji o nim. Ciekawą sztuką jest to, że w parku rozlokowywane są pułapki fotograficzne, działające w ten sposób, że w momencie, kiedy wychwycą ruch, to wykonują zdjęcie i potem możemy dostrzec część jaguarów zamieszkujących tutejsze tereny. My nie mamy wielkich nadziei, że spotkamy, chociaż jest to podobno jedno z najlepszych miejsc do obserwacji jaguarów właśnie na świecie. Tutaj parę informacji, czym najchętniej żywią się jaguary. Pytaliśmy, czy nie jesteśmy dla nich ciekawym kąskiem, natomiast przewodnicy i opiekunowie parku zapewniali nas, że nie będą zainteresowani zarówno nami, jak i naszymi dziećmi. A czym żywią się jaguary? To przede wszystkim pancerniki, ostronosy i pekari. A my jak zwykle doświadczamy uroków parku i bliskości z naturą. Śpimy w naszej przyczepie, która znajduje się zaraz na parkingu. Często nawet najlepsze hotele nie są w stanie być tak blisko natury, jak my jesteśmy często. Gdyż my spaliśmy na terenie parku, doświadczaliśmy wszystkich uroków spania w parku, to znaczy małp, które całą noc przeszkadzały nam w spaniu, oraz słyszeliśmy także wycie jaguarów. To było niesamowite. Klimat jest czaderski. A Olek z dziećmi właśnie gdzieś tam poszli sobie na spacer w tamtym kierunku. Po uznaniu, że fajnie będzie nagrać tą dżunglę z drona. Musi iść trochę skitrać. Już się robi ciemno. I będziemy tu spać dzisiaj sami. Bo tu jest jakiś busik, ale lokalny. Tam jest recepcja. Zobaczcie tutaj, na terenie parku znajduje się również awaryjny pas startowy, w zasadzie lądowisko dla helikopterów. Można zaparkować właśnie na tym lądowisku, z zastrzeżeniem, żeby zaparkować na jego obrzeżach, gdyby tylko potrzebny był przylot helikoptera. Wynajem kabiny typu rustykalnego, $60 belizyjskich za pokój, łóżko w dormitorium, czyli taki hostel, 40, prywatna kabina 300. Rzut oka na mapę Belize, malutki kraj na południe od Meksyku, otoczony od zachodu oraz od południa Gwatemalą. Stolica znajduje się w mieście Belmopan, która została przeniesiona z miasta Belize City, które w latach 80. przeżyło ogromną tragedię powodzi. Stąd przeniesiono ją dalej od
brzegu, tak żeby przyszłe huragany nie mogły zniszczyć stolicy. Co ciekawe, Belmopan to jedna z najmniejszych stolic świata. Według różnych danych, ale posiada między 18 a 23 tysiące ludzi, także jest bardzo malutka. W porównaniu do Belize City, w którym obecnie zamieszkuje ponad 65 tysięcy ludzi. My obecnie znajdujemy się w Coxcomb Basin Wildlife Sanctuary i najprawdopodobniej stąd będziemy wyruszać drogą w kierunku na Belmopan, żeby zobaczyć Menonitów, a dalej w kierunku Gwatemali. Ten niewielki kraj posiada zaledwie 23 tysiące kilometrów kwadratowych i zamieszkuje go 400 tysięcy osób, stąd nie mieszka tutaj za dużo osób i nie spotykamy również bardzo dużo turystów, także jest bardzo ciekawym kierunkiem, mało znanym, mało odkrytym. Jest na tyle ciekawym, że spotkamy tutaj zarówno bardzo ciekawe dżungle i parki narodowe, przepiękne plaże, a przede wszystkim niesamowity karaibski klimat. Na terenie Belize spotkamy również drugą największą rafę koralową świata. Cel wielu nurków oraz podróżników z rurką. Spotkamy tutaj również bardzo ciekawą formację, tak zwany Blue Hole, czyli wielką otchłań i głębiny zaraz przy rafie koralowej, której nurkowie schodzą, żeby oglądać podwodny świat. A my zaraz wybieramy się na wycieczkę pieszą w kierunku wodospadu Blens Bluff, a po powrocie wypożyczymy koła typu ponton i spłyniemy sobie rzeką. Jaguary, żeby przeżyć, muszą żyć na bardzo dużym obszarze w poszukiwaniu jedzenia i schronienia. Niestety naukowcy szacują, że wkrótce, uwzględniając obecny trend, jaguary będą wkrótce zagrożonym gatunkiem. Fakt, że Ameryka Centralna bardzo jest karczowana, przede wszystkim lasy, a uwzględniając to, że jaguary lubią zamieszkiwać bardzo duże terytoria, utrudnia im to egzystencję i przetrwanie. Dlatego tak ważnym miejscem są takie sanktuaria i parki narodowe jak Coxcomb w Belize. A tak wygląda ścieżka doprowadzająca do wodospadów Beef. Na co nie możemy się napatrzeć, to ogromne paprocie znajdujące się na każdym kroku. Dla osób szukających mocniejszych wrażeń można zrobić wycieczkę pieszą na szczyt Victoria. Wysokość około 3600 stóp i wycieczka piesza trwa około 3-4 dni. Trzeba mieć wcześniejsze doświadczenie z wspinaczką, wziąć urządzenia do uzdatniania wody i cały ekwipunek. Także dla wszystkich, którzy szukają mocnych wrażeń, znajdziemy je także w Coxcomb. A my szukamy teraz pontonów, żeby odbyć klucz wycieczki. Hello again. Can we rent a ponton? Yeah, we could. How much are you guys getting? 2 adults and 2 kids. We do have tubes that have the ones underneath it. Would you prefer that one? Z tego co się dowiedziałem, są dwa rodzaje pontonów. Jedne, w których dzieci mogą usiąść bezpiecznie i drugie, które mają dziurę w środku. Idziemy właśnie sprawdzić, jak wyglądają. Ah, okay. Underneath it, so in case you have your kids with you, the tubes are the ones. And these are the standard ones with the hole. Bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego właśnie pompujemy wszystkie pontony, tak żeby nie zatopić się w wodzie. Wynajem naszych pontonów $15 za osobę, dzieci są bezpłatnie. Uroki podróżowania z dziećmi są takie, że kiedy trzeba coś nieść, to niesie to tata. Jak cygan. Mało wygodne są te pontony. Muszę wam powiedzieć. Jeszcze w takich warunkach. Podróżnicza wskazówka na dziś. Chłopaki, chodźcie na siłownię, bo im szersze bary, tym łatwiej nosić pontony. Tak, też nie po to.
No i dochodzimy do punktu wodowania. Bardzo ważna informacja. W zależności od poziomu wody można pływać, bądź też nie. Dzisiaj mamy poziom biały, czyli tube with caution. Pływanie z zachowaniem ostrożności. To miejsce przypomina mi trochę Spałę w Polsce, gdzie można wypożyczyć kajaki i spływać w dolinę rzeki. Jak będziemy mieli szczęście, to w trakcie spływu zobaczymy małpy. Czarne wyjce. Musimy tylko być. Fajne uczucie, kiedy jesteś tak w środku dżungli, tak sobie pływasz po takiej rzeczce ze swoimi maluchami. Mamy żółwia! Tak! Nie przepłyniemy. Przepłyniemy. Jak? Musimy się trzymać jak liny. Tata, zanurkować. A dlaczego tak wolno płyniemy? Może tego, że nurt jest taki wolny. O-o. 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 Wow, wow, wow. Ups. Ale super, co? Tak. A Ala popłynęła z tą drugą stroną? Po jednej stronie jest Morze Karaibskie, a po drugiej właściciele mają zatokę, po której mogą wypływać swoimi prywatnymi łodziami motorowymi. Jadąc z Plasencia do miasta San Ignacio i po drodze spotkaliśmy szkołę podstawową wraz z zerówką i kiedy nasze dzieci zobaczyły, jak w okresie lunchu inne dzieci bawią się na placu zabaw, poprosiły nas, żebyśmy się zatrzymali. Jak się bawicie, Ala i Ola? Can you all say Ola? Okay, can you all say Ala? Oh, that is nice. Thank you. Who are you? Kian? Kial? Yeah. How old are you? 4? Would you like to say hello in Polish? Hello is cześć. Cześć. Okay, so you speak all together cześć. Cześć. Can you say cześć Polska? Cześć Polska. Oh, very good. Thank you very much. St. Matthew's Anglican School. Okay. How many grades do you have here? We have 10. 10. Yes. And we saw some buildings over there, and the kids are living here, or they come every day from They there? come every day. They come. We have bus. They come on buses or cars or. How many children are learning at this school? We have approximately over 300 students here. 300 students. And how many teachers are there here? 20 teachers. 20 teachers. And what kind of subjects do you have here? We have from mathematics, English, Belizean studies, HFLE, that's called history. We have health, PE, physical education. Okay. We do arts and craft, and we do Spanish. Oh, you do Spanish as well? Yes, we do. Okay. And the Mayan as well? No, we don't do Spanish. You don't do Mayan? No. Okay.
You're a teacher or you're a headmaster of this? I'm a teacher. You're a teacher. Yes, I teach infant food. That will be what, grade 3. Do you like your job? I love my babies. Oh. I love my babies. Good afternoon, visitors. Your new classmates. Dear God. Hello guys, nice to meet you. Do you like your school? What is your favorite subject? Math. Okay, who is going to pick a map and show the poem? Okay. European, Ukraine. Yeah, Oh, you're very good. What do you like? Which football player do you like the most? Messi. Like your Messi. Ronaldo. Messi. Lamine Yamal. Dzisiaj przed wyjazdem pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda kemping w Belize. Zatrzymaliśmy się tuż przed granicą z Gwatemalą w mieście San Ignacio i tutaj przespaliśmy się jedną noc, żeby dzisiaj wyjechać do Gwatemali. Spójrzcie, jak wygląda taki typowy kemping w trakcie podróży po Ameryce Centralnej. Parkuje się na trawniku. Dzisiaj wyjątkowo nie mieliśmy prądu, ale zazwyczaj jesteśmy podpięci normalnie do gniazdka i mamy pełny prąd. Znajdziemy również strefy wypoczynkowe, w której można odpocząć, coś ewentualnie zjeść, pogadać wieczorem. Tutaj kolejna strefa relaksu wraz z hamakami. Tu już nasze autko czekające do odjazdu. My zapłaciliśmy dzisiaj 40 belizyjskich dolarów, czyli 80 zł za kemping, za 2 osoby. Dzieci nie zostały policzone. Dodatkowo na terenie znajdziemy kabiny, które można wynająć za 60 dolarów za dobę. A tutaj dla podróżnych przygotowana jest bardzo ważna rzecz, którą uwielbiamy, czyli kuchnia. My co prawda kuchenki i lodówki nie korzystamy, natomiast bardzo lubimy korzystać ze zlewu. Oszczędzamy naszą wodę w kamperze oraz nie mamy problemów z zbierającą się wodą szarą i czarną w zbiornikach. Kemping wygląda w ten sposób, że jest cały zazieleniony, więc można suchą i czystą nogą wchodzić do kampera. Jego lokalizacja również jest wspaniała. To, co jest najciekawsze w podróżach ze swoim własnym pojazdem, w którym się śpi, jest to, że kempingi, na których się śpi, są w najlepszych możliwych lokalizacjach. Albo w samych centrach, a w przypadku, gdy jesteśmy na nadbrzeżu, no to zaraz przy linii brzegowej. Gdy w przypadku byśmy spali tak blisko w hotelu, to byśmy zapłacili bardzo dużo. Safe travels. Thank you. We're going to Guatemala today. Okay, well, enjoy Guatemala. Thank you. Thank you for a nice stay here. Jedyne, co trzeba wziąć pod uwagę, to jest jedynie zimna woda. Natomiast w tych regionach, gdzie obecnie jest około 30 stopni, to taka woda jest jak miód na serce. A my teraz wsiadamy w auto i lecimy już na Gwatemalę. Zaraz będziemy zdawać relację, jak przebiegał proces przekroczenia granicy. W przypadku naszego samochodu musimy uważać na bardzo ważną rzecz, gdyż jego waga 5,8 tony sprawia, że w przypadku zjazdu z górki nacisk i obciążenie na hamulce jest bardzo duże. Żeby je oszczędzać, trzeba hamować biegami. A jak tu hamować biegami, kiedy mamy automatyczną skrzynię biegów? Mamy ilość biegów, jaka jest obecnie dostępna, ale mogę ją po prostu ograniczyć. Jeżeli na manetce zmniejszę ilość dostępnych biegów, to na przykład w tym momencie mam zaledwie 3 biegi, które są dostępne, więc jeżeli poruszamy się z górki i auto się rozpędza, to maksymalnie do 3 biegu. I teraz na przykład zrobię, że jest 5 biegów dostępnych, a teraz 6. To jest nasze rozwiązanie na ograniczenie zużycia klocków i tarcz hamulcowych, gdyż te przy tej masie lubią się szybko
zetrzeć. Co ciekawe, a propos hamowania silników, to właśnie przejeżdżamy przez miasteczko przygraniczne między Belize a Gwatemalą i zauważyliśmy znak No Jake Brakes, to znaczy, żeby nie hamować silnikiem na terenie miasta. A dlaczego tak? Otóż dlatego, że w przypadku ciężarówek przy hamowaniu silnikiem wydziela się taki dźwięk, jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego. Także na pewno nie jest to przyjemna sytuacja, w której nie widzimy czegoś, a słyszymy same strzały z karabinu. A główna arteria przebiega przez centrum miasta, gdzie zarówno po lewej i po prawej stronie są domy. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że być może w Polsce byśmy nie zwrócili na to uwagi, natomiast w krajach latynoskich, w Ameryce Centralnej, gdzie na porządku dziennym są różnego rodzaju rozboje, dźwięk karabinu może być uznany rzeczywiście za jakiś akt przemocy. Dlatego w części miast w Ameryce Centralnej znajdziemy właśnie znaki informujące o zakazie hamowania silnikiem tam, gdzie są one zbyt blisko zabudowań. Czas start. Rozpoczynamy procedurę przejazdu przez granicę. Jesteśmy właśnie po stronie Belize. Pierwszym krokiem jest dostanie stempli w paszporcie odnośnie opuszczenia tego kraju. Co dziwne, w Gwatemali płaci się na wyjeździe z kraju $40 belizyjskich za osobę. I drugą ważną rzecz, którą musimy otrzymać, to wyrejestrowanie naszego pojazdu i poinformowanie, że opuszczamy terytorium Belize, gdyż mieliśmy dopuszczenie zaledwie na 1 miesiąc. Na granicy spotkamy tak zwanych cinkciarzy, osoby, które próbują odkupić od nas pozostałe pieniądze, między innymi te, które mamy jeszcze z Meksyku, po bardzo niekorzystnym kursie. Wiedzą wszak, że po drugiej stronie zaraz będę potrzebował gotówki w postaci gwatemalskich quetzal, natomiast kurs jest tak niekorzystny, że aż mnie boli, żeby to wymienić. Za 1000 meksykańskich peso chcą zaledwie dać mi 300 quetzal, a powinni dać około 400. Że albo się potargujemy, bo nie dobijemy targu. Welcome to Guatemala! A w zasadzie Bienvenidos Guatemala! Jechaliśmy właśnie do Gwatemali i najbliższa stacja z dieslem z niską zawartością siarki, ultra niską, będzie za 91 km. Niestety na pierwszej stacji w Gwatemali nie mają paliwa o niskiej zawartości siarki, także jedziemy dalej. A nasz zasięg to 88, także nie sprawdzamy znów naszego zasięgu i profilaktycznie wlewamy 20 litrów paliwa do naszego zbiornika, żeby zyskać dodatkowe 100 km zasięgu. Jakby ktoś się zastanawiał, po co mamy filtry paliwa w aucie, zobaczcie, było już tyle syfów w paliwie. Filtry paliwa zatrzymują wszystkie takie syfy, a jeżdżenie na kropelkę, czyli jeżdżenie praktycznie do zera, to jeżeli mamy jakiekolwiek takie brudy w zbiorniku, to wszystko zasysamy do silnika. Pierwsze tankowanie z karnistra, jak wspomniałem, za daleko mamy do pierwszej stacji z dieslem o niskiej zawartości siarki. Informacje, które wcześniej wyszukaliśmy odnośnie Belize, że nie ma tam takiego paliwa, można już anulować, natomiast na pewno trzeba szukać na dobrych stacjach, ale raczej duże firmy aniżeli małe stacje. Chociaż byliśmy w Gwatemali już na 2 dużych stacjach, dużych znanych światowych marek i takiego paliwa nie znaleźliśmy, także nie jest to zawsze gwarantem. A o problemach mówiliśmy w odcinku, kiedy przekroczyliśmy granicę z Meksyku do Belize. To, co przywitało nas w Gwatemali na samym początku, to most, który przejechaliśmy i tam musieliśmy być bardzo czujni, bo wyczytaliśmy, że są osoby, które próbują naciągnąć na pobranie rzekomej opłaty za jego przejazd. Na szczęście my nikogo takiego nie spotkaliśmy. W Gwatemali spotykana duży plus to pogoda. Jest 36 stopni, jest piękna pogoda, a druga rzecz, którą ja z każdym kilometrem doceniam,
nie ma progów zwalniających. Nawiązując do tego, co powiedział Olek chwilę temu, że bardzo się cieszę, że nie ma progów zwalniających. Są i oprócz progów zwalniających są też dziury na każdym możliwym kroku. Także ulice są bardzo nierówne. Także w kratkę. W Stanach było super, w Meksyku średnio, w Belize super, w Gwatemali średnio. Ciekawa jestem, co będzie dalej. Parę słów o przekraczaniu granicy. Spodziewaliśmy się, że będzie to troszkę krócej, koło godziny, a ostatecznie zeszło nam 2 godziny 15. Także praktycznie idealnie tyle jak na granicy meksykańsko-belizyjskiej. Sam wyjazd z Belize był bezproblemowy. Stempel wyjazdowy w paszporcie, opłata wyjazdowa w postaci $40 belizyjskich, czyli 80 zł od osoby opłaty wyjazdowej. Uwaga, dzieci nie płacą, także jedynie zapłaciliśmy za 2 dorosłych i szybka wizyta w biurze celnym, żeby wyrejestrować nasz pojazd, który opuszcza już teren Belize. Także po stronie belizyjskiej było bardzo szybko. Potem sprawny przejazd przez opryski dezynfekujące auto. Praktycznie zorganizowane jest to w ten sposób, że jest taka duża brama, 2 luki i nie ma żadnego innego przejazdu. Także wszyscy, nawet piesi tam przechodzili obok, ale wszystkie pojazdy przekraczające granicę przyjeżdżały przez takie 2 tunele z opryskiem. Tutaj opłata w wysokości 17 quetzali, czyli około jakieś 8,5 zł za taki oprysk. Od tego momentu zaczęły się przygody, jak to zazwyczaj na granicach. Próbowali nam naciągnąć na wymianę pieniędzy, kupę dziękciarzy, którzy oferują doskonały kurs graniczny. Oczywiście pominęliśmy ich, natomiast poszliśmy do urzędu imigracyjnego po stempel i tutaj popełniłem duży błąd, bo strażnik graniczny zapytał mnie, na jak długo chcemy być w Gwatemali. Powiedziałem, że nie wiemy, gdyż podróżujemy, może 2 tygodnie, może miesiąc. Także zapomniałem trochę o tym, że być może zostaniemy w Gwatemali troszkę dłużej, z chęcią nauki hiszpańskiego w szkole. Strażnik graniczny, usłyszawszy, że maksymalnie chcemy do miesiąca, wstemplował nam 30 dni. Natomiast szybko zorientowaliśmy się, a w zasadzie Ania się zorientowała, że powinniśmy byli powiedzieć wyższą liczbę na dłuższy okres czasu. Natomiast strażnik graniczny już nie chciał skorygować tej informacji. Był uparty i tak jakby powiedział, że już stemplował 30 i nie może tego przeprawić. A tak naprawdę zmianą było tylko to, żeby długopisikiem dopisać zamiast 30, 90. Także to była taka wielka zmiana. Nic w systemie nie zostało odnotowane. Natomiast strażnik graniczny był niewzruszony. Pomagało nam kilka osób. A to taki w zasadzie nie wiadomo, jakiś pomocnik graniczny, który mówił po angielsku i troszkę nam pomagał. A to kobieta, która akurat przypadkowo była również na granicy. Potem dowiedzieliśmy się, że pozwolenie na wjazd samochodu dostaniemy tak długo, jak mamy wstemplowane pozwolenie na pobyt. I tutaj chcieliśmy przekroczyć te 90 dni, zmienić to na 90 dni. Również się nie udało. Natomiast już wszyscy chyba na tej granicy nas znali i opatrzność czuwała nad nami. W tym momencie kierowniczka wyszła i po prostu uśmiechnęła się do nas i przemianowała nam to na 90 dni wbrew wcześniejszej decyzji strażnika granicznego. Następnie musieliśmy bardzo długo czekać w urzędzie celnym na otrzymanie pozwolenia na wjazd naszym samochodem i tutaj rozpoczęły się drobne schody, gdyż okazało się, że musimy uiścić opłatę 160 quetzali. Ok, nie ma z tym żadnego problemu, natomiast nie można jej było uiścić u celnika, który tam był, tylko trzeba było zapłacić gotówką w banku, który jest 20 minut pieszo stąd w mieście. Oczywiście nie wchodziło to w grę, żebyśmy tam szli pieszo, no bo autem byśmy nie pojechali, bo właśnie wnioskowaliśmy o wjazd autem. Także nasz pomocnik graniczny, tak naprawdę nie wiem jak go nazwać, bo on chodził za nami, pomagał nam wszędzie, a
a nie miał ani żadnego identyfikatora. Natomiast zdawało się, że wszyscy go znają, wszyscy się z nim komunikują i wyglądał jak znajoma persona. Następnie musiałem z nim wyjść. Do końca nie rozumiałem dlaczego. Na początku musieliśmy skserować moje prawo jazdy oraz stempel z paszportu, który otrzymałem chwilę wcześniej od strażnika granicznego. Także kto normalny nosi ze sobą drukarkę, żeby wydrukować kopię dla pracownika Urzędu Celnego, który oczekuje ode mnie kopii, bo byłem przygotowany na kopię międzynarodowego prawa jazdy, byłem przygotowany na kopię paszportu, byłem przygotowany na kopię dokumentu własności naszego pojazdu i te wszystkie kopie miałem, gdyż wiedziałem, że będę musiał je zostawić. Natomiast urzędnik celny poinformował mnie, że muszę również mieć kopię mojego krajowego prawa jazdy, czyli prawa jazdy z Polski oraz właśnie tego stempla, który dostałem chwilę wcześniej. Także nie miałbym żadnych szans, żeby być na to przygotowanym wcześniej, no bo ten stempel dostałem na granicy właśnie. No chyba, żebym miał w przyczepie drukarkę, ale kto nosi ze sobą drukarkę? Zapytałem go, czy można być może skorzystać z jego kombajnu drukarskiego, który miał zaraz za sobą. Natomiast powiedział, że no nie, tej drukarki użyć nie można. Musiałem wyjść na zewnątrz i tam były takie budki z jakimś jedzeniem i tam był jakiś punkt ksero, do którego nasz pomocnik mnie zaprowadził. Za jedyne 2 kecale, czyli 1 zł, mogłem skserować ten dokument. No dobrze, okej. Być może było to konieczne, ale przy okienku dowiedziałem się, bo poszliśmy z dokumentem, który otrzymałem od tego pracownika celnego o zapłacenie 160 kecali właśnie za otrzymanie pozwolenia na wjazd samochodu i tam dowiedziałem się, że muszę zapłacić 160 opłaty wjazdowej plus 40. Nie muszę iść do tego banku, mogę zapłacić im tutaj. Oni dadzą mi potwierdzenie uiszczenia tej opłaty i ta skromna usługa kosztuje zaledwie 40 kecali, czyli 20 zł. Także w jednym punkcie byłem w stanie skserować dokument oraz dokonać opłaty, której nie mogłem w urzędzie celnym, tylko tam musiała być taka prymitywna budka, w której dokonałem tej opłaty. Natomiast czasem był tutaj pewien problem, bo nie byłem przygotowany na to, żeby mieć gotówkę, a można było tam zapłacić jedynie gotówkę. Oczywiście miałem jakąś inną gotówkę, ale nie tę, co potrzeba. Miałem pozostałe jeszcze meksykańskie peso w ilości 600 oraz miałem parę dolarów, ale nie chciałem tam wymieniać dolarów, gdyż wiedziałem, że jest tam drakoński kurs po prostu. Więc kombinowałem na szereg sposobów. Dostałem za 600 peso 180 kecali, ale brakowało mi jeszcze 20. Natomiast za te 600 peso powinienem był dostać jakieś minimum 220 kecali w takim normalnym punkcie, także ci wszyscy cinkciarze wiedzieli o tym, że takie sytuacje mają miejsce i dlatego chodzili z plikami banknotów, żeby właśnie takich turystów łapać. Plus miałem jakieś 5 euro, które poprosiłem o wymianę, także dał mi dodatkowo 40 kecali i łącznie miałem już wystarczające środki, żeby zapłacić za opłatę celną oraz za opłatę tak naprawdę celną. Słuchajcie, Gwatemala jest chyba pierwszym krajem, który wita nas z tak ładną pogodą, bo jak wjeżdżaliśmy do Stanów, pamiętam, była deszczowa pogoda, wjeżdżaliśmy do Meksyku, było równie deszczowo, o Belize już nie wspomnę, bo tak naprawdę pół naszego pobytu przez pół tygodnia padało w Belize. Mam nadzieję, że to jest zapowiedź spędzenia fajnego czasu w tym kraju. Graniczna ciekawostka na dziś. Na informację o tym, że jesteśmy z Polski, wszyscy na całym świecie oglądają piłkę nożną i znają kogo. Lewandowskiego. I kogo znają? Szczęsnego. A jak Szczęsnego znają, to co oni wiedzą? Że to bramkarz? O nie. Oni wiedzą, że to piłkarz, który pali papieroski.
wszyscy wiedzą na każdej granicy, że Szczezny, Szczezny pali papieroski. Pozdro do Barcelony. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że wjechaliśmy w końcu do Gwatemali, bo chyba najbardziej czekałam na ten kraj. Stany już kiedyś widziałam wcześniej, więc wiedziałam, czego się spodziewać. W Meksyku, jeżeli mam być zupełnie szczera, nie do końca czułam się komfortowo z racji pewnie tutaj sytuacji, które mają tam miejsce. Mam na myśli przemoc istniejącą i chyba cała ta otoczka wokół Meksyku, gdzie jak jechaliśmy po Stanach, to wszyscy nam mówili, nie jedźcie tam, bo tam jest bardzo niebezpiecznie, więc też się troszkę tak nastroiliśmy. Później wjechaliśmy do Belize, prawdę mówiąc, jak tam wjeżdżałam, nie do końca wiedziałam, co nas spotka, bo Belize zawsze kojarzyło mi się z takimi rajskimi plażami, których de facto nie widzieliśmy za dużo, ale to wynikało bardziej z tego, że po prostu nie było pogody, niż z tego, że tych plaż nie ma, bo nie trafiliśmy do miejsc typowo takich turystycznych. Mam też kilka celów, które chciałabym mocno zrealizować w Gwatemali. Jednym z nich jest wspinaczka na wulkan. Zobaczymy tylko, czy damy radę, czy ja dam radę fizycznie, bo jest to jednak wyprawa. Kolejną sprawą, która chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, jest to, żeby w Gwatemali zatrzymać się na troszkę dłużej niż będąc tylko kilka dni w jednym miejscu, bo jednak bycie cały czas w tak długiej podróży jest naprawdę męczące, pomimo tego, że dużo osób myśli, że my cały czas wypoczywamy, że jest tak super pięknie kolorowo. Owszem, jest, ale gdzieś tam każdy z nas chyba potrzebuje troszkę takiego spokoju. Tak jest, tego szukamy. Mamy oznaczenia diesel i ON, czyli Ultra Bajo Azufre. Dopiero 100 km od granicy taką znaleźliśmy i mamy pewność, że zatankujemy i się nie zatrzymamy. Sprawdzamy również ciśnienie w oponach. ¿Cuánto está? 80. 80 PSI. Także mamy doskonałą ciśnienie w oponach. I oczywiście uzupełniamy karnister, tak żeby na przyszłość nam nie zabrakło paliwa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym niesamowitym miejscu i odkryć z nami kolejne zakątki świata, koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube i śledźcie nasze podróże. A już w następnym odcinku zabierzemy Was do Gwatemali, w której m.in. miłośnicy kakao dowiedzą się, jak wygląda produkcja tego niesamowitego surowca, gdzie zjeść najlepszego steka, dlaczego właśnie Gwatemala uchodzi za najlepsze miejsce do nauki hiszpańskiego, czy też gdzie odbywają się bezpłatne nauki salsy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie koniecznie kciuka w górę, a jeśli chcecie być z nami na bieżąco, zajrzyjcie na nasze social media. Dziękujemy za Waszą uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.